Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na moim kanale ogrodniczym. Na imię mam Jolanta. Dzisiaj będę Państwu pokazywała ogród. Nazwałam go ogrodem dla leniwych. Może nie jest to do końca prawda. Ktoś powie, to w ogóle nie jest ogród, to jest raczej zaaranżowana przestrzeń wokół domu. Być może my, którzy lubimy wiele kwiatów, różnorodne nasadzenia, będziemy troszeczkę krytyczni w stosunku do tego, co za chwilę Państwu pokażę. Niestety nie znam dokładnego areału tego ogrodu, natomiast to, co wiem na pewno, to, że właściciele są osobami bardzo zajętymi, często wyjeżdżają i nie mają czasu na to, żeby zajmować się regularnie swoim ogrodem. Zaplanowano tę przestrzeń tak, by wymagała minimalnego nakładu pracy ze strony właścicieli. Centralną część ogrodu stanowi trawnik. Trawnika nie będę Państwu pokazywać. Nie ma też przy domu garażu. W związku z tym jest przeznaczona część przestrzeni na zaparkowanie samochodu. Tam też nic nie rośnie, po prostu jest trochę trawy. Ogród otoczony jest częściowo mieszanym żywopłotem, częściowo żywopłotem grabowym, bardzo gęstym, który zapewnia dużą prywatność właścicieli. Zapraszam Państwa serdecznie na spacer.
My, ogrodnicy, mamy różne podejście do przestrzeni, którą mamy pod swoją opieką. Dla wielu osób ogród to jest miejsce, w którym mogą dać upust swojej energii twórczej, a dla wielu innych osób jest to po prostu miejsce, w którym chcieliby odpocząć, a nie ciągle myśleć o kolejnych zadaniach do wykonania. Ogród, który widzimy na ekranie, jest właśnie ogrodem, którego głównym celem jest zrelaksowanie się. Patrząc na to, co widzimy na ekranie, można łatwo dojść do kilku dosyć oczywistych wniosków, że są sposoby, które zdecydowanie redukują ilość czasu, która jest nam potrzebna do tego, by ogród prezentował się ładnie i by również był miejscem przeznaczonym do wypoczynku. Przede wszystkim sugerowałabym takie metody zaoszczędzenia czasu, jak zrezygnowanie zupełnie z wydzielonych rabat, czyli zostawmy sobie tylko rabaty, które są w dużym stopniu równoległe do ogrodzenia, natomiast nie róbmy wydzielonych rabat. W ten sposób zmniejszymy ilość czasu potrzebnego do wykonywania obrzeży, do wycinania obrzeży w trawniku. Sadzimy tylko kilka drzew liściastych lub pozostawiamy tylko kilka drzew liściastych lub w ogóle rezygnujemy z drzew liściastych i w ten sposób nie mamy jesienią ogromu pracy związanego z grabieniem liści. Czyli sadzimy drzewa i krzewy iglaste, w małych ogrodach odmiany karłowate. Poszukajmy krzewów, które nie wymagają regularnego cięcia. Sadźmy byliny, które nie rozrastają się zbyt szybko i w związku z tym nie muszą być regularnie dzielone i przesadzane na inne miejsce. Unikajmy problematycznych roślin, takich na przykład jak skądinąd przepiękne dalie czy pacioryczniki, które nie są odporne na niską temperaturę i w związku z tym powinny być wykopywane każdej jesieni. Jeśli chcemy ograniczyć czas przeznaczony na plewienie, zasadźmy rośliny, które służą okryciu gleby, czyli rośliny okrywowe, najlepiej rośliny okrywowe, które szybko się rozrastają, lub też stosujmy grubą warstwę ściółki. Jeśli chcemy wprowadzić do ogrodu więcej barw, zasadźmy kilka róż, ale róż powtarzających kwitnienie, róż odpornych na czarną plamistość i takich róż, które nie wymagają regularnego obcinania przekwitłych kwiatów. Możemy również troszkę poeksperymentować z roślinami cebulowymi, nastawiając się na to, że nie będziemy wykopywać jesienią cebul. Możemy również zasiać rośliny sezonowe, takie na przykład jak kosmosy czy onętki, które bardzo łatwo wschodzą, właściwie można je siać rzutowo i które kwitną przez kilka miesięcy. Warto też utwardzić sobie miejsce przeznaczone do wypoczynku, gdzie postawimy leżaki, stolik i tak dalej. I na koniec pamiętajmy, nie martwmy się o to, że nasz sąsiad ma przepiękny, doskonały trawnik, jakiego my nie jesteśmy w stanie w żaden sposób stworzyć. Uważam, że posiadanie ogrodu to nie jest konkurs, kto ma lepiej i kto ma ładniej. Ogrodnictwo to jest zupełnie inna kategoria naszych działań. Życzę Państwu powodzenia w tworzeniu ogrodu, który wymaga stosunkowo mało pracy i przynosi mnóstwo radości.